searching for greatness in a scene. Z tej strony Dominik. Pokażę Wam, jak wyznaczam płaszczyznę skosu na poddaszu. Jak ja to robię. Mamy zrobioną szczelinę wentylacyjną 2,5 cm na papiaki, pociągnięta ładnie, ale to we wcześniejszym odcinku. Teraz pokażę, jak wyznaczamy płaszczyznę skosu. Pierwszy etap. Jak ja to robię. Biorę sobie poziomicę, dokładamy do krokwi podpórka. Oczywiście podpórka. Robimy to na samym dole. Tutaj fajnie, żeby płaszczyznę skosu wyznaczyć. Zakładam sobie zawsze kątownik i odmierzam 18 cm od krokwi. Dlaczego 18 cm? Między krokwie zakładam 15 cm wełny na mijankę tutaj w pionie, w poziomie będzie na mijankę, wełna też 15 przed krokwie, więc musimy wypuścić grzybka, wieszek tak zwany, ja tak mówię na niego, grzybkowy. Grzybka wypuszczamy 18 cm z racji tego, że 15 cm wełny i 3 cm, żeby mieć gdzie zapiąć profil CD60. I teraz tak, wyznaczamy sobie te 18 cm na dole, wyznaczamy sobie 18 cm na górze i mamy płaszczyznę skosu wyznaczoną. Teraz Wam pokażę, jaki następny krok trzeba zrobić. Jeżeli już mamy wyznaczoną tutaj od krokwi linię 15 cm, 18 cm, czyli 15 cm na wełnę i 3 cm na zapięcie profila, mamy to wyznaczone do samej góry. Teraz trzeba dociąć do tego udeka. Bierzemy profil, montujemy do ściany. Oczywiście profil podklejony folią, nie folią, tylko gąbką taką agustyczną. Jak już mamy profil trójścienny zamocowany prostopadle do skosu, do dachu, montujemy laser, bynajmniej ja to tak robię. Blokujemy laser, żeby nie wyłapywał poziomu. I teraz tak. Ja tu sobie stosuję takiego klina, żeby ustawić elegancko laser. Możemy tutaj ustawiamy w dół. I teraz tak. Wtedy laser mamy już, jak widać, prostopadle ustawiony do profila. Tak to wygląda. Laser nivel. Ustawiamy drugi laser. Ja to tak robię. Wam pokazuję. Mamy tutaj płaszczyznę. Ustawiamy drugi laser.
sobie laser na tyczce drugiej. Mniej więcej jest. Laser do tej linii ustawiamy drugi w poziomie. I teraz ustawiamy za pomocą tego adapteru do skosów skos do poziomu. W ten sposób. Trzeba jakąś podpórkę wziąć. Bierzemy kawałek płyty OSB. Jak mi się tutaj widełki skończyły. Podnosimy. I gdy mamy już wyznaczony skos, ustawiony laser, ustawiamy go do poziomu. I już mamy teraz w poziomie nasz skos. Tak się to prezentuje. Równoległy skos do dachu na 2x15 wełnę. Dwa lasery się schodzą w poziomie, poziom przeniesiony na drugą stronę. I tak to wygląda. Czyli jeżeli już dwa poziomy laserów, tutaj jeden świeci laser poziomą wiązką i tutaj skos, mamy przeniesiony poziom na drugą stronę, mamy tutaj wytyczone 15 w krokwie, 15 przed i tutaj nam świeci i tutaj jest jeszcze rura, wyjście kanalizacyjne do dachu. Też będziemy w skosie zabudowywać. Nie będzie mostka termicznego, bo jedna warstwa wełny będzie oddzielała. Co się będzie dało, to uzupełnimy. Klienci chcieli po prostu, żeby to się już schowało w skosie, żeby nie robić dodatkowej zabudowy. Tutaj takie coś wymyśliliśmy. Jeszcze tu będzie geberit, zabudowa. Jeżeli już mamy płaszczyznę całą, udek i obwód wykręcony, musimy tak zagiąć profil do góry, żeby się licował z tym skosem. Czyli do góry go po prostu musimy wygiąć. Następnym krokiem wyznaczamy sobie okno, jak będzie szło. Dokładamy kątownik 8 cm równolegle od okna, żeby weszła tutaj nam izolacja. 8 cm, dlatego że profil CD ma 6 po centymetrze luzu, żeby było. No i spokojnie nam powinna tutaj wejść piątka ocieplenia. Później tutaj już w pionie znaczymy z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj się pomyliłem, dlatego że wyznaczymy od okna. Tutaj trzeba od momentu, gdzie wchodzi nam płyta GK.
Jeżeli już mamy profil tutaj w kącie prostym na 8 cm zamontowany do okna, tutaj mamy piony i tutaj w pionie też sobie możemy zaznaczyć od razu tutaj na udekach, gdzie będzie nam dolny profil szedł, żebyśmy zbędnych poprzeczek nie musieli dodawać. Jak jestem teraz na takim etapie, profile pozakładane, będziemy je wycinać. Jak ja to robię? Zaznaczam sobie tutaj dwie kreski na podłodze, tutaj jest jedna. I tu jest druga. Na metr od ściany, żeby złapać kąt 90 stopni. Ustawiamy to do laseru. Teraz tutaj, tak jak widać, po tej ramie około centymetr na zewnątrz odsuwamy, żeby delikatnie był rozwarty kąt. I z automatu tutaj mamy około centymetra jeszcze. Możemy wełnę taki centymetr ocieplić. Tutaj mamy do przecięcia, nakładamy udeka, lekki kąt rozwarty i tak finalnie po skręceniu, po założeniu kątownika wyjdzie kąt prosty. I tak samo z tej drugiej strony. Tak wygląda wykonanie w moim stylu. Odklejona taśma akustyczna, a do akustyki jednocześnie żeby mostek termiczny, żeby przewodzenie ciepła z belki. Tutaj dopuszczam sobie takie pchełki, będzie to chodzić równo z oknem, zawsze to jest sztywniejsze. Tutaj mój taki patent, przecięcie CDK i tutaj możemy fajnie sobie skręcić elegancko tutaj udeki ze sobą, tu żeby nie wzgrubiać, specjalne nożyce do zagniatania blachy. I tak samo tutaj elegancko spięte. Tutaj nam wchodzi izolacja, powietrze, które wędruje, będzie tutaj sobie wchodzić. Tak samo na górze, na 10-8 cm jest znowu tutaj na izolację i już tutaj w poziomie. Ja sobie nawet tą płaszczyznę, ona nie jest idealnie w pionie, ucieka około 4-5 mm po to, że jak przykręcimy płyty i będzie kątownik szedł,
to wtedy będziemy idealny mieli pion. Tak samo tutaj poziom delikatnie jest zawyżony. Po kątowniku będzie idealnie. I teraz biorę się za sufit. Parę tipów ode mnie. Szczelina wentylacyjna. Wbijamy gwoździe, żeby nie dotykały wełny, około 2,5 cm szczeliny. Ucinamy grzybki, żeby jeszcze tutaj 5 cm zasłoniło izolacji, żeby nie przewodziło zimna. Mostek termiczny. Nie robimy pionu do samego okna, tylko zachowujemy to 90 stopni do 9 cm, około 8, żeby tu izolacja weszła pod spodem i dopiero pion. Pion też może być delikatnie pochylony, żeby uwzględnić kątownik i dopiero wtedy mamy pion. Tak samo góra. Naklejamy też folię akustyczną, żeby było mniejsze przewodzenie zimna i akustyka. W newralgicznych miejscach lepiej użyć zagniatarki, żeby nie wystawały pchełki. Tu są pchełki wkręcone z mocnym dociskiem, które są lekko wciągnięte. Ustawiamy sobie w poziomach profile, żeby było łatwiej później skręcić. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be